Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Uwaga! Zaatakowali polskie obligacje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie oraz także zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy! Uwaga! Zaatakowali polskie obligacje. To, co się wczoraj wydarzyło, czyli bardzo dynamiczny impuls spadkowy rentowności polskich obligacji, który obserwujemy na tym wykresie intradayowym, sygnalizuje nam, że wczoraj doszło do mocnego ataku kapitału zagranicznego na polskie aktywa i nie tylko zagranicznego. No i jesteśmy w decydujących momentach, ponieważ rentowność polskich obligacji testuje teraz ważne, kluczowe wsparcia. Jeżeli się okaże, że przebijamy te wsparcia, jeżeli się okaże, że rozpoczynamy następną falę tendencji spadkowej rentowności, w pierwszej kolejności będzie to sygnał, że rynek faktycznie wierzy w procesy dezinflacyjne, że spodziewa się kontynuacji bardzo pozytywnych trendów na procesach związanych z cenami oraz oczywiście zaczyna dyskontować, że będziemy wkrótce świadkami obniżek stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Dlatego też radzę obserwować dzisiaj i w następnych dniach to, co się będzie działo w okolicach rentowności 5,65-5,70% na polskich dziesiątkach, ponieważ bardzo wiele od tego będzie zależało i widzimy na następnym wykresie dziennym, jak bardzo znaczące są te wsparcia, ponieważ przebiegają tam tegoroczne minima. Jeżeli się okaże, że są one połamane, będzie to także jednoznaczny sygnał rozpoczęcia następnej fali tendencji spadkowej rentowności, a to jest bardzo dobra wiadomość i to widać także na zachowaniu polskiego ETF-u na polskie obligacje, gdzie mamy nowe szczyty tendencji wzrostowej, która od października zaczęła być tworzona i widzimy, że każda wcześniejsza korekta spadkowa była ustanowiona niżej, a to jest zapowiedź i zachęta. Zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo się w takiej sytuacji tego, że atak na polskie obligacje przyniesie kontynuację tendencji wzrostowej cen, czyli spadku rentowności, jeszcze raz w postaci dyskontowania dobrych procesów gospodarczych w naszym kraju, tego, że będziemy świadkami obniżek stóp procentowych oraz przede wszystkim mam tutaj na myśli tego, że te procesy dezinflacyjne będą pogłębiane, będą narastały, a jak wiemy zbliżają się momenty publikacji danych o inflacji za czerwiec i to będzie też ten czynnik, który może wywołać następny impuls na polskich obligacjach. Prawdopodobnie część inwestorów już się pozycjonuje pod te dane makroekonomiczne, z tego co pamiętam poznamy je w najbliższy piątek. No i zobaczmy, jak teraz rynek pozycjonuje się pod te przyszłe stopy procentowe w Polsce. Zaczynamy od WIBOR-u 3-miesięcznego, gdzie praktycznie niewiele się dzieje, natomiast ten WIBOR, te stawki FRA, które sygnalizują nam, co się może wydarzyć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, sygnalizują nam rosnącą szansę na to, że będzie pierwsza obniżka stóp procentowych i to nawet we wrześniu. Natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek pozycjonuje się na kolejne miesiące do końca tego roku, to według rynku w październiku, w listopadzie i w grudniu będą obniżki o 25 punktów bazowych, czyli że stopy procentowe spadną o 75 punktów bazowych od obecnych poziomów w naszym kraju. No i widzimy pogłębianie tego nastawienia na to, że te obniżki stóp procentowych będą miały miejsce i nawet ostatnie wydarzenia nie były w stanie odsunąć diametralnie perspektywy na to, że pierwsza obniżka będzie we wrześniu. Ja osobiście spodziewam się, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie we wrześniu, natomiast na chwilę obecną rynek nie jest jeszcze w 100% przekonany, że właśnie tak będzie. No i zobaczmy, co się będzie dzisiaj działo na rynku walutowym. Złoty jest generalnie cały czas w trendzie umocnienia tak względem amerykańskiego dolara, jak i względem euro. Tutaj wczorajszy impuls, próba wywołania jakiejś korekty wzrostowej się po prostu nie udała. Natomiast jeżeli się dzisiaj okaże, że napływ kapitału zagranicznego cały czas występuje, to będzie to dobra wiadomość dla perspektyw na kolejne tygodnie i na wiosnę, i na letni okres
handlu na rynku złotego, a perspektywy, jeżeli chodzi o to, jak rynek obstawia, gdzie może być złoty, widzimy, że jednoznacznie bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego rynek obstawia raczej scenariusze osłabienia krajowej waluty. To jest też pewnego rodzaju ciekawostka, jak bardzo jednoznacznie rynek nas tutaj kupuje bardziej opcje, które zabezpieczają przed wzrostami pary euro do złotego albo pozwala na spekulacje na rzecz osłabienia krajowej waluty, a jak mało teraz jest tych, którzy liczą na to, żeby złoty się umacniał i to pomimo tych gigantycznych dodatnich cały czas punktów swapowych, które sprzyjają umocnieniu krajowej waluty. No i zobaczymy, co na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych się wydarzy z powodu tego, że wczoraj nie udała się nawet próba dotarcia w rejon 2000 punktów, a to jest sygnał, że ten popyt na ryzyko chce cały czas atakować i ma ochotę wydźwignąć indeks WIG20 tak wysoko, jak tylko się da. Czy to się wydarzy dzisiaj? Jeżeli popyt na ryzyko na całym świecie będzie atakować, to warszawska giełda papierów wartościowych ma potencjał ku temu, żeby faktycznie spróbować znowu wrócić do tendencji wzrostowej. Wczorajsze ostatnie minima są punktem odniesienia i względem tych poziomów będę ja się pozycjonował mentalnie na to, co się ma wydarzyć wkrótce na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I teraz przejdźmy do sytuacji na całym świecie, czyli przede wszystkim zaczynamy od amerykańskich obligacji, które wczoraj nie udało się połamać wsparcie na rynku obligacyjnym, a myślę, że część ruchu na polskich obligacjach wynikała także z globalnej presji na rzecz kupowania obligacji. Poziom 3,70 i ostatnie minima to są punkty odniesienia. Ich złamanie będzie oznaczało, że popyt na obligacje na całym świecie cały czas jednak trwa. Warto być tego świadomym. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Im bliżej będziemy drugiej połowy tego roku, tym większa powinna być presja na rzecz amerykańskich obligacji. Na rynku walutowym widzimy wzrosty, czyli popyt na ryzyko jednak atakuje. Rynek nie obawia się ryzyka geopolitycznego. Amerykański dolar, który oddala się od poziomu 1,09, pokazuje tendencję sprzyjającą ryzyku na całym świecie. Moim zdaniem to jest bardzo ważna obserwacja. Na rynku związanym z jenem mamy sytuację taką, że ta tendencja wzrostowa jest kontynuowana i zbliżamy się do strefy, gdzie wiele miesięcy temu Bank Japonii zaczął interweniować na rzecz umocnienia jena japońskiego, dlatego też warto być przekonanym i być przygotowanym na to, że taka tendencja może się wkrótce załamać, a jak pamiętamy, jen jest bardzo wyraźnie skorelowany z rentownościami amerykańskich obligacji, więc jeżeli się okaże, że rentowności zaczynają spadać i to wyraźnie, to wystąpi naturalna presja na to, żeby tego jena japońskiego kupować. Dlatego też zachowanie rentowności jest takie istotne względem tego, co się teraz dzieje na jenie japońskim. Wall Street wczoraj znowu była bardzo podobna na charakterystyce trendu jak we wcześniejszych dniach. Mamy lekkie osuwanie, opadanie na indeksie Standard & Poor. Mamy wyraźniejszy nieco ruch na indeksie Nasdaq, ale też niewiele się wydarzy. Ale dzisiaj moim zdaniem najciekawsze będą te dane o godzinie 15 z rynku nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ ma być pogłębienie negatywnych tendencji na cenach. Będziemy to komentować, bo te dane moim zdaniem mają duże znaczenie. A indeks DAX, jak widzimy, cały czas utrzymuje się poniżej 16 000 punktów. Po prostu wróciliśmy do tej konsolidacji, która już od początku kwietnia jest budowana i nic tutaj nowego się nie wydarzyło poza dwoma nieudanymi próbami wyjścia na maksima wszechczasów, więc no, po prostu jest teraz taka negatywna charakterystyka trendu, gdzie rynek nie jest w stanie wybrać ani kierunku wzrostowego, ani też spadkowego. Rynek złota moim zdaniem warto analizować, ponieważ jeżeli dojdzie do spadku rentowności amerykańskich obligacji, a dolar będzie się osłabiać, to wystąpi naturalna sytuacja i środowisko sprzyjające dynamicznym wzrostom ceny złota. Każdy powrót nad poziom 1930 powinien być odebrany optymistycznie, a wyjście nad ostatnie maksima powinien uruchomić presję na rzecz wzrostu i to dynamicznego nawet ceny złota. Warto być o tym przekonanym, warto to monitorować. Natomiast moim zdaniem negatywne sygnały wysyła cena miedzi, ponieważ wczoraj tak jakby potwierdziła ten piątkowy odwrót od maksimów tendencji wzrostowej
I także patrzmy na zachowanie ropy naftowej, gdzie mamy próbę znowu wyjścia nad poziom $70, czyli ten trzymacz, który nie pozwala na tendencję spadkową, cały czas jest w grze i prawdopodobnie wkrótce wrócimy na ten poziom $70, ale co dalej, to jest wszystko w grze. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, który jest cały czas przyklejony do poziomu $30,000, ani opór, ani wsparcie nie jest pokonane. Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo raczej ruchu w górę niż w dół, ale bardzo wiele zależy także od globalnego popytu na ryzyko, żeby zrozumieć, co się będzie działo na Bitcoinie. Moim zdaniem wyjście na poziom $31,000 jest obarczone większym prawdopodobieństwem realizacji. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam dzisiaj także o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia.